Zanim przejdziemy do podbojów, musimy najpierw omówić parę kwestii. Po pierwsze, czym i jak walczyli wikingowie. Mieczami walczyli tylko ci, których było na takowy miecz stać. Biedniejsi walczyli najczęściej toporami. Rozróżniamy dwa rodzaje toporów: jednoręczny i dwuręczny. Dwuręczny topór miał dwa zastosowania. Jednego dnia mogłeś nim rąbać drzewo, a kolejnego dnia mogłeś ciąć jakiś tam wieśniaku. Tarcza była wyposażeniem wspólnym dla każdego wikinga. Na tarczach malowano rodowe symbole lub barwy. W celu zdobycia wioski, klasztoru lub jakiegoś miasteczka wykorzystywali efekt zaskoczenia. Walkę rozpoczynano ostrzałem łuczniczym. Wikingowie unikali walki z silnym wrogiem oraz z umocnionymi osadami lub klasztorami. W swoich wyprawach wikingowie używali różnych okrętów. Najbardziej znane drakary były statkami przybrzeżnymi. Knorry były statkami pełnomorskimi dalekiego zasięgu. Byrgindy pełniły rolę statków handlowych na basenie Morza Bałtyckiego. Każdy fan Cywilizacji 6 spyta: no a czym są langskipy? Przecież twórcy gry chyba nie bez powodu nazwali tak łodzie Norwegów. Otóż nazwa langskip oznacza po prostu długa łódź, czyli jest to ogólna nazwa wszystkich łodzi wikingów. Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, czyli co oznacza słowo wiking. Wiking to nazwa wyprawy handlowej bądź łupieżczej, przez co jej uczestników nazywano wikingami. Sam człon wik oznacza zatokę. Wikingowie nie tylko podbijali łup, łupili, ale także handlowali. Jeżeli ocenili, że jakaś osada jest nie do zdobycia lub nie opłaca jej się zdobywać, to wtedy prowadzili handel z tamtejszą ludnością. Najczęściej sprzedawali oni futra, a nabywali tkaniny lub kruszce. W krajach śródziemnomorskich wikingowie handlowali niewolnikami zdobytymi na swych łupieszczych wyprawach. Dzięki handlowi zbierali także ważne informacje o tym, gdzie w okolicy znajdują się jakieś słabo ufortyfikowane osady bądź bogate klasztory. Wikingowie zasłużyli się także jako odkrywcy. Około roku 700 odkryli oni Szetlandy, 100 lat później dopłynęli do Orkadów i Wysp Owczych, a w 860 roku dopłynęli do Islandii. W roku 982 odkryta i zasiedlona została Grenlandia. Dokonał tego Eryk Rudy, a jego syn Leif Erikson odkrył Amerykę i w Winlandii założył kilka osad, które nie utrzymały się długo przez zbyt wojowniczo nastawione ludy tubylcze. W swoich wyprawach wikingowie dopływali także do Morza Śródziemnego, czy to drogą przez Atlantyk, czy też z wykorzystaniem ruskich rzek, a następnie przez Morze Czarne. No to co? Ruszamy na podbój świata.
W IX wieku wikingowie szwedzcy zaczęli tworzyć wśród plemion słowiańskich, fińskich oraz wśród Bałtów małe państewka. Nie było to łatwe, gdyż tamtejsze plemiona były skłócone ze sobą i tworzyły ciągle jakieś spory między sobą. W celu zażegnania jednego z takich sporów w 862 roku niejaki Ruryk przybył do Nowogrodu. Po zaprowadzeniu porządku przejął on władzę i utworzył Ruś. Jedna z teorii mówi, że nazwa tego państwa powstała przez to, że tamtejsze plemiona nazywały właśnie wikingów szwedzkich Rusami. Nazywano także ich Waregami, przez co w Bizancjum została utworzona Straż Wareska. W 882 roku Oleg Mądry, następca Ruryka, zdobył Kijów, po czym z połączonych terenów utworzył Ruś Kijowską. Około roku 896 Duńczycy osiedlili się przy ujściu Sekwany. Wcześniej poprzestawali tylko na łupieniu tamtejszych terenów. W 912 roku Rollon otrzymał tytuł księcia i stał się wasalem króla Francji Karola III. Wtedy to oficjalnie powstało księstwo Normandii. Potomek Rollona, Wilhelm II Zdobywca, podbił w 1066 roku Anglię i został jej królem. W późniejszych latach Normanowie prowadzili walki w basenie Morza Śródziemnego. Włoskie posiadłości zjednoczył Roger II, który utworzył Królestwo Sycylii. Oprócz południowych Włoch, Normanowie zdobyli także parę wysp greckich, a także prowadzili wieloletnie wojny z Bizancjum. Anglia była terenem, który był najczęściej i najchętniej najeżdżany przez Wikingów. Splądrowanie klasztoru w Lindisfarne jest pierwszym spisanym najazdem ludzi północy. To wydarzenie rozpoczyna epokę Wikingów. Przez następne lata Norwedzy i Duńczycy, oprócz tego, że plądrowali nadmorskie osady, zaczęli także osiedlać się na terenie Anglii Wschodniej. Po zdobyciu przez Duńczyków w 866 roku kraju 5 miast oraz Northumbrii i po połączeniu tych ziem z Anglią Wschodnią utworzyli oni kraj zwany Danelangię. Nie utrzymali się oni długo, gdyż król Anglii Alfred Wielki i jego następcy zdołali odbić utracone ziemie. Sytuacja zmieniła się, gdy w 1016 roku Kanut Wielki podbił całą Anglię, przepędził jej władcę Ethelreda, a następnie ogłosił się jej królem. Edward, syn Ethelreda, odzyskał państwo ojca, lecz jego następca Harald je znów utracił. Po śmierci Edwarda pretensje do tronu angielskiego zgłosili Harald Hardrada, król Norwegii, oraz Wilhelm Zdobywca, książę Normandii. We wrześniu 1066 roku obaj wylądowali w Anglii. Nowy władca Anglii, Harald, pokonał pod Stamford Bridge swojego imiennika, który zginął od strzały w gardło. Lecz 14 października 1066 roku przegrał on w bitwie pod Hastings z Wilhelmem Zdobywcą. Harald w czasie tej bitwy zginął podobnie jak jego imiennik pod Stamford Bridge, gdyż
został trafiony strzałą w oko. Zwycięski Wilhelm podbił Anglię i stał się jej królem. A co do bitwy pod Hastings, to francuski zespół In Memoriam nagrał piosenkę o tym wydarzeniu. La plus célèbre fut Hastings en 1066. Un grand conquérant était né. Hastings, Hastings, Hastings. Tombe des Saxons. Hastings. W swych najazdach wikingowie wykorzystywali rzeki. Dzięki nim mogli złupić takie miasta jak Nantes, Bordeaux czy Hamburg. W 860 roku Waregowie pod wodzą Askolda i Dira próbowali zdobyć Konstantynopol. Udało im się splądrować przedmieścia, lecz wyprawa skończyła się niepowodzeniem przez potężną burzę, która zniszczyła większość łodzi wikingów. Jednak te, które ocalały, wróciły do domu z dużymi łupami. W 795 roku wikingowie dopłynęli do Irlandii. Tak jak w przypadku Anglii, oprócz plądrowania zaczęli także osiedlać się. Założyli m.in. Dublin. Otwartą walkę z wikingami rozpoczął jeden z króli irlandzkich, Mael Sechnai. Rozpoczętą przez niego walkę ostatecznie zakończył Brian Boru, który w 1014 roku pokonał najeźdźców pod Clontarf. Wielu znawców historii wikingów na pewno zauważyło, że ominąłem jeden z ważniejszych najazdów ludzi północy, a mianowicie złupienie Paryża z 845 roku. Na początku marca 845 roku wielka flota złożona z 120 okrętów pojawiła się przy ujściu Sekwanu. Wykorzystując rzekę, wikingowie dopłynęli do Rouen, gdzie zatrzymali się na krótki postój. Następnie wyruszyli w górę rzeki, plądrując po drodze osady i klasztory. Całą wyprawę kierował legendarny Ragnar Lodbrok. W drodze do Paryża spotkali oni wojska frankijskie, sunące po obu brzegach rzeki. Wikingowie postanowili powiesić 111 rycerzy frankijskich, wziętych wcześniej do niewoli, na sekwańskiej wysepce. Zszokowali tym całą armię króla Karola Łysego, po czym rozgromili lewobrzeżną część armii. Król, który dowodził prawobrzeżną częścią armii, zarządził odwrót. Wikingowie szybko załadowali się na łodzie i popłynęli. Wieczorem 28 marca złupiony został klasztor Saint-Germain-des-Prés, w którym znajdowało się wiele bogactw. Sam załadunek łupów trwał 1 dzień. Następnego dnia Ragnar wtargnął do Paryża, który został doszczętnie złupiony. Maryła, idź po frugo. Idź, samo nie przyjdzie. No, może przyjdzie. Co podać? No, frugo? Nie ma, wyszło.
Karol Łysy ustalił z wodzem Wikingów warunki pokoju. Ragnar otrzymał okup w wysokości 3,5 tony srebra w zamian za to, że przysiągł, że już nigdy nie wkroczy do państwa Franków. Po powrocie do Danii Ragnar pokazał królowi Erykowi swoje łupy, czym zachęcił rzeszę wojowników do nowych wypraw. Rozgłaszał on wszędzie, że państwo Franków jest bardzo łatwo zdobyć, przy czym można zdobyć wspaniałe łupy. Gorm Stary około roku 900 zjednoczył Danię. Nie był on wcale starą osobą, gdyż żył tylko 45 lat. Lepszym przydomkiem dla niego byłby przydomek Dawny, gdyż kronikarz, który nadał mu jego przydomek, w czasie gdy spisywał swoją kronikę, postać ta była już dla niego na wpół legendarną. Następnym wybitnym wikingiem jest Bluetooth. Zaraz, stop. Nie ten Bluetooth. Ten Bluetooth. Harald Bluetooth. No, od razu lepiej. Harald Sinozębny, syn Gorma, podczas swoich rządów podbił Norwegię i wcielił ją do swojego państwa. Za jego przyczyną rozpoczął się proces chrystianizacji Danii. Zasłynął także z rozwoju gospodarczego swojego kraju. Pojawił się w grze Sid Meier's Civilization V. Ta grafika pochodzi od Husarivala, za którą bardzo dziękuję. Sven Widłobrody, syn Haralda. Jego żoną była Świętosława, córka Mieszka I i siostra Bolesława Chrobrego. Razem z Olafem Tryggvasonem najeżdżał Anglię. Później stanął przeciw swojemu przyjacielowi i podbił jego państwo, zabijając Olafa w bitwie pod Svold. Kanut Wielki, syn Svena, siostrzeniec Bolka, wnuk Mieszka I. Stworzył on imperium, władając Danią, Norwegią i Anglią. Niestety rozpadło się ono wraz z jego śmiercią. Eryk VIII Zwycięski, pierwszy mąż Świętosławy, drugim był Sven. Zjednoczył on Szwecję około roku 970. Harald Pięknowłosy około roku 870 zjednoczył Norwegię. Olaf Tryggvason w 995 roku ponownie zjednoczył Norwegię. Zbudował Nidaros, nową stolicę państwa. Został obalony przez Svena Widłobrodego. Zginął w bitwie morskiej pod Svold. Harald Hardrada. Jego przydomek po polsku znaczy srogi. Był on królem Norwegii. Prowadził wojny z Danią. Wysunął pretensje do tronu angielskiego. Zginął w bitwie pod Stamford Bridge, trafiony strzałą w gardło. Pojawił się w grze Sid Meier's Civilization VI. Ruryk przejął władzę w Nowogrodzie i utworzył Ruś. Założyciel dynastii Rurykowiczów. Robert Guiscard, normański wojownik, jeden ze zdobywców Włoch. Był ojcem Bohemunda i Tankreda, członków pierwszej krucjaty. Roger I, normański wojownik, podbił saraceńską Sycylię. Jego syn, Roger II, prowadził walki z Bizancją, za co otrzymał koronę i stał się pierwszym królem Sycylii. Wilhelm Zdobywca, książę Normandii,
zdobywca Anglii. Zwyciężył Haralda Godwisona pod Hastings. Później stał się królem Anglii. Ragnar Lodbrok, najsławniejszy wiking w historii. Jego najsławniejszym wyczynem było złupienie Paryża w 845 roku. Zginął w Brytanii około roku 865. Eryk Rudy i Leif Erikson. Mimo iż nie zasłużyli się w walce, to są znani z dwóch ważnych odkryć. Eryk odkrył Grenlandię, a jego syn Amerykę. Przejdźmy teraz do omówienia skutków wypraw wikingów. Pierwszym skutkiem jest rozwój gospodarczy Skandynawii. Poprzez handel oraz zdobyte łupy wikingowie rozwijali swoje państwo. Dobrym przykładem tego jest szwedzka Birka, która stała się ośrodkiem handlu towarami orientalnymi. Ludzie północy nie tylko rozwinęli handel u siebie, ale także w wielu innych państwach Europy. Dzięki wielu wyprawom wikingowie udoskonalili sztukę żeglarską, ulepszając m.in. swoje łodzie. Rozwinęła się także sztuka wojenna. Jeśli chciałeś obronić się przed wikingami, musiałeś umieć się bić. Swoimi łupieszczymi wyprawami wikingowie doprowadzili do wielu zniszczeń oraz zabili dużą ilość ludzi. Mimo upływu wielu lat Normanowie są wspominani ze zgrozą oraz strachem. Ówcześni im ludzie tak bali się wikingów, że do jednej z litanii dodano takie zdanie. Od gniewu Normanów zachowaj nas, Panie. Tu tak pisze. Wikingowie doprowadzili także do wielu przetasowań politycznych. Utworzyli oni takie państwa jak Ruś, Normandia, czy też Królestwo Sycylii. W Anglii prowadzili oni długie wojny o tron. Ostatecznie to Wilhelm Zdobywca z Normandii podbił i przejął władzę na stałe. Poprzez kontakt z innymi cywilizacjami w Skandynawii pojawiło się chrześcijaństwo, które wyparło poprzednie wierzenie. Na koniec wzbogacili oni wiedzę geograficzną o nowo odkryte wyspy i lądy. Maryła, idź po frugo.